akurat takie śmieszne. Co dalej? Jeszcze w nią nigdy nie zaglądałem, także nie wiem co dalej. Jakie wam pokazuję filmy, że nawet maski nie umiem otworzyć. No aż musiałem do Szwecji zadzwonić i się dowiedzieć, że to w prawo i w lewo. Witam wszystkich po długiej przerwie. Testujemy dzisiaj Forda Focusa. Odbędziemy jazdę próbną. Focus z roku 2009, model już poliftowy. Właśnie wtedy one się pojawiły. Silnik 1.8 benzyna Flexi Fuel, czyli można wlewać dwa rodzaje, tą uboższą etanol E85. Chyba w Polsce nie ma. Albo normalną benzynę. Ten i tak jeździł zawsze też na normalnej benzynie samochód. Ale jest możliwość taka, można dwa rodzaje paliwa wlewać. Jest to samochód ze Szwecji z takim dodatkowym gniazdem ładowania na prąd, że można sobie na noc podłączyć kabel i samochód tam nagrzewa płyn chłodniczy, coś takiego. Dokładnie się na tym nawet nie znam, nie testowałem. No ale jest taka możliwość. Auto znowu niestety w mega zajebistym stanie. Naprawdę taki egzemplarz można nazwać już taką jak na rocznik igiełką, bo jest bardzo zadbany, serwisowany, są faktury do 22 roku, wszystkie dwa kluczyki i tak dalej. Auto bezwypadkowe totalnie, żadnej kolizji nigdy nic nie miało, jest całe w oryginale. Oczywiście każda szyba od nowości ta sama. Także te wszystkie standardy, co przeważnie są na moich filmach, i wiadomo, może czynią te filmy bardziej nudnymi, bo fajnie się ogląda gówniane samochody, no ale niestety póki co to akurat wybieram takie samochody do filmów, które naprawdę są takie mega pozytywne i niebywałe, żeby wam pokazać, jak zadbane auta można kupić w danych rocznikach i tak dalej. Auto z przebiegiem 179 tysięcy km, czyli jak na tym silniczek owiany pancerną jednostką, czyli taki naprawdę już bardzo dobry silnik, udany i tak dalej. 125 koni mechanicznych. To taki przebieg to jest praktycznie żaden przebieg. Można tu założyć oczywiście gaz. Gaz bardzo ten silniczek lubi. Chociaż wiele ludzi, bo poczytałem sobie, zanim do filmu podeszłem, tam komentarze ludzi, którzy kupę lat tym jeżdżą na forach i na różnych tam opinioznawczych takich tam portalach, to wiele ludzi w ogóle tego gazu nie zakłada, ponieważ te silniki bardzo mało zużywają i tak czy tak tej benzyny. Naprawdę tam ludzie piszą, aż nie mogę uwierzyć, ale jest naprawdę ciąg tych opinii i tam wszyscy chwalą ten samochód i każdy pisze, że 7,3, 7,5, 8 litrów max tam w mieście to pali. Ja to po prostu nie mogę uwierzyć, bo dla mnie taka pojemność i tak dalej w benzynce, jeszcze z tej starej mody, z ten stary pancerny silnik bez żadnych turbo, wolno ssący i tak dalej, no to powinien palić z 10-11 litrów w takim mieście. Wtedy się zakłada gaz i to wszystko się kalkuluje, ale tu to spalanie nie jest duże. To naprawdę duża zaleta tego samochodu. Drugim aspektem tego samochodu, dlaczego on jest naprawdę fajny i zajebisty, no to jest jego wyposażenie, jak i z zewnątrz. Tutaj te felgi, to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Ta ciemna lampa, tutaj różne takie dokładki na progach, w środku takie różne jak a la carbon dodatki, oczywiście podgrzewana przednia szyba, podgrzewane siedzenia, klimatronik dwustrefowy, tu wszystko fajnie, też radio sterowane, czujniki pod lusterkiem. Jest naprawdę
bardzo, bardzo fajnie. Druga sprawa, ja tutaj w tym samochód po raz pierwszy w życiu z takim silnikiem, bo jeździłem tylko 1.6 dieslami. To od razu mówię wam, jak ktoś takiego miał 1.6 w dieselku, to jest niebo do ziemi. Jaki tutaj oferuje komfort i przyspieszenie. No tutaj jest naprawdę dużo bardziej się zbiera jak ten silniczek 1.6, mimo że tam jest turbo sprężarka i jest w dieselku. Naprawdę tu od dołu fajnie reaguje na gaz, nie trzeba jakichś tam obrotów dużych sięgać. Cały czas czuję, aż mnie szarpie ten silnik, że on chce żyć. Także naprawdę mega wrażenia z jazdy. Ta cisza tutaj przy benzynie naprawdę inne zupełnie auto jak dieselek. Po prostu wrażenia są piorunująco lepsze od tych z dieselka. Także to jest moje takie wrażenie, bo pierwszy raz jadę z takim, nawet z taką jednostką w Fordzie i w ogóle jeszcze w Focusie. No, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jest to od razu takie pierwsze wrażenie. Wsiadasz i normalnie mówisz, no mógłbym jeździć naprawdę na co dzień tym autem. Jest naprawdę fajnie, komfortowo. Świetnie się w nim czuję. Tutaj to auto będzie wystawione w ogłoszeniu. Także jak ktoś go znajdzie, pierwszy przyjedzie, to wszystko co tu mówiłem na pewno potwierdzi. Ja życzę szczęścia każdemu, żeby mu się udało to auto kupić, ponieważ tam nie wierzę, że będzie taka możliwość przez długi czas. To powinno do 24 godzin lub jak jest zima, to troszkę dłużej zejść. Oczywiście książka serwisowa. W Fordzie serwisowany, jeśli chodzi o sam serwis Forda, 4 lata. Myślę, że to i tak niezły wynik, że komuś się chciało jeździć przez 4 lata, bo nie musiał. Tam chyba 70 000 czy ileś miał jako... Nie 4 lata, oj przepraszam, on jest 2,9 rok, to 2,15 to 6 lat. 6 lat serwisowany. Do 2,15 roku 70 000 kilometrów. Tam 78 albo 70 było, to ktoś jeździł jeszcze, są pieczątki z Forda. A później dalej już niezależne serwisy i faktury na te opcje. Tam przynajmniej tam ktoś wszystko zebrał, tak z ostatnich 3-4 lat posegregował fajnie i tam różne fajne kwoty są. Jest to auto dosyć bardzo fajnie porobione. Tu mi tutaj kolega mi mówił, bo on tam po szwedzku zna, ale trochę zapomniałem już co tutaj było robione, ale tam na przykład tam jakaś rolka była wymieniana ostatnio, tam chyba w hamulcach coś robione, że są porobione tam, a zobaczymy później na zewnątrz, będziemy widzieć. Oczywiście jeśli wspominając o Fordach, Focusach, to autami tymi czy starszymi i każdą następną generacją jeździ się wyśmienicie. Zawieszenia, tak jak tutaj w tym przypadku nigdy nie jest to w ogóle wybite. Mały przebieg, no to już tutaj widać, że jak to wszystko pracuje, tu nigdzie nic nie zapuka. Jest naprawdę ten komfort fajny. Ta pupka sobie płynie, a nie tam nas tam trzęsie. Ja tam zawsze na to zwracam uwagę, bo nie lubię samochodów właśnie na przykład jakichś tam Volkswagenów nieraz, czy na jakichś niskich felgach, niskoprofilowych oponach, że tam po prostu podskakujemy tymi samochodami. Jeśli chodzi o tutaj utrzymanie wnętrza, to może jak tutaj jadę, to mogę wspomnę, naprawdę niezniszczone. Tutaj przy klimatroniku widzę tylko ten najczęściej używany, jest przetarty lekko, a tak tutaj skrzynia biegów, tutaj lewarek, kierownice, naokoło te siedzenia, wszystko w pięknym stanie, bardzo fajnie się zachowały. Jest naprawdę głęboki szacunek dla poprzedniego użytkownika tego auta. Jakiś taki może mocniejszy start. No, fajnie startuje. Ja tu na dwójeczce
to praktycznie bym mógł prawie do 60-70 na godzinę doszedłem i jeszcze dopiero zaczynał tą całą swoją moc pokazywać. Także naprawdę ciągnie naprawdę bardzo, bardzo fajnie ten silnik. Zresztą też dużo o tym tam czytałem w opiniach, także na moc, na wyprzedzanie, na takie sprawy tutaj nikt nie narzekał, jeśli chodzi o ten model. Znaczy o tą jednostkę napędową. A więc przystąpmy może do takich oględzin zewnętrznych i wewnętrznych tutaj osobno. Oczywiście dwa kluczyki, scyzoryki, a jakże to muszą być, bo zawsze wszystko jest. Tutaj taki ten, co pyka, to zawsze, że temperatura, bo jest między 0 a... Jeśli chodzi o tutaj książkę, o książki wszystkie, to są oczywiście faktury, tak jak mówiłem, do 22 roku, na przykład tutaj widzicie. Więc tego dużo, tych papierzysk różnych, takie różne ciekawostki. Tam trochę przeglądałem zbieżność, tam na przykład ktoś coś ustawiał. Nawet z tablicą rejestracyjną jest taką, jak jest, jakieś certyfikaty i tak dalej, i tak dalej. Jak mówiłem, jako 6-letni samochód jeszcze to miał 72 000. No a tutaj na tych fakturach też są przebiegi do 22 roku, także teraz tam w zasadzie wszędzie się przebiegi zgadzają, jeśli chodzi o sprowadzane samochody. A w ogóle szwedzkie po tablicach możecie zobaczyć. Wystarczy tablicę wpisać w jednym portalu i tam wszystko będzie napisane. To też jest ważna rzecz, jeśli chodzi o szwedzkie samochody. Tutaj jeszcze po czyszczeniu widzę, takie wychodzą białe. Także jak mówiłem, każda szyba oryginalna. Właśnie teraz sobie przypomniałem. Największa wada samochodu, jaką tutaj wam mogę pokazać, to to, że słynne otwieranie maski. To jest akurat takie śmieszne. Co dalej? Jeszcze w nią nigdy nie zaglądałem, także nie wiem co dalej. O, tutaj jest to gniazdo ładowania, co mówiłem o nim. No aż musiałem do Szwecji zadzwonić i się dowiedzieć, że to w prawo i w lewo się kręci. No dobrze. To gdzie to? Tu. Także mamy ten silniczek. To chyba zamkniemy. Tak on wygląda. Tu macie lampy, tam nie chcę się patrzeć na daty. Ale na pewno są oryginalne od nowości. Ponieważ tu nic nie było robione nigdy. Zapalimy, zobaczymy jak on chodzi. Mamy go chodzącego. Wszystko chodzi, jak widać, bardzo cicho, żadnych pasków nie słychać. Elegancko. Nie ma się do czego przyczepić. Jak na szwedzki samochód też nie widać, żeby takie na tych śrubach rdzawki były i tak dalej. Jakieś taką surowizny takiej paskudnej. Także jest nieźle. Oczywiście halogeny. Tutaj te różne uśmiechy chromowane. Bardzo ładne opony są też na nim z 20 roku. Także ogumienie jest naprawdę fajne. Tu mamy te Flexi Fuel. Właśnie napis.
Mamy jeszcze takie dwie zimówki w ładnym stanie, to tutaj są włożone były. Półeczka też jest do niego. Właśnie ze Szwecji ma dojechać. Oczywiście wszystkie te koła tam dalej, to wszystko też się znajduje na swoim miejscu. To co trzeba. Nie chcę mi się patrzeć, tu jeszcze jakaś siateczka leży, taka fordowska, widzę, oryginalna. Tam na dole też to jest. Dobra, to by było w tej materii tyle. Bagażnik dosyć duży, jak na kombi. Bagażnik dosyć duży, jak na kombi przystało. Jeśli chodzi o rdze, takie rzeczy, no nigdzie na drzwiach jakiś tam nie widać takich niepokojących spraw na drogach. Wszystko to fajnie wygląda. A jeśli chodzi o sam spód samochodu, to też elegancko się prezentuje. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć spód silnika. Każda osłona, śrubka. Wszystko jest nieruszane, nikt tam jakiś nie skakał w krawężnikach czy coś, żeby połamał i tak dalej. Wszystko to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Taki to już jest samochód jednak z rocznikiem nie takim małym, nie młodym, a naprawdę mega to wygląda. Jeśli chodzi o lakiernictwo, zmierzyłem go całego, tak między 120, 150, 160 mikronów pokazuje. Tam dzisiaj jest mokry, to też tam sprawdzanie takie było, no ale względnie jest wszystko oryginalne. 240 mikronów, 220 tu na tym rancie gdzieś znalazłem, także kiedyś też sobie tu jakoś lekko psikał, pewnie miał jakieś lekkie zatarcie tu. Ale nie widziałem jakiejś szpachli, no to mówię, to jest 70 mikronów więcej niż ta reszta cała. Tak to całe jest tam, można powiedzieć, w oryginale. Nie ma się do czego tu przyczepić. Tu na zderzaku było takie coś, ja bym to zostawił. Zobaczycie takie lekkie przetarcie, jak był kupiony, ale ten tutaj się uparł. Ja mówiłem, że to i tak się sprzeda bez sensu, to szkoda pieniędzy, no ale nawet to zostało oddane, niepotrzebne tam nawet, ale było zrobione. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, ja tutaj mam dosyć daleko kierownicę. To wygląda to tak, no jak typowy kompakt, to nie będzie nigdy limuzyna, ale tyle miejsca, myślę, wystarczy każdemu. Wyłączę te szyby. To chyba podgrzewanie zrobię siedzenie na czwóreczkę albo na piątkę. Zobaczymy, jak to działa. Oczywiście jeśli chodzi tu o menu, no by mógł zrobić po polsku, to by było też fajnie, nie? Tylko o, widzicie, jest polski. Świetnie. Trzymaj reset, no to już jest po polsku. Także zrobiliśmy już polski język. To elegancko, w Volkswagenie byśmy tego nie zrobili w tym roczniku. Tylko byśmy po angielsku musieli mieć, także to już jest duży plus na rzecz Forda. Także zmierzamy do podsumowania. Jak tutaj powiedziałem, naprawdę bardzo fajny egzemplarz. Fajny silniczek, dynamiczny, cichy, komfortowy, miły w prowadzeniu. Samochód. Rocznik niby stary już, ale naprawdę o wiele młodsze auta z
2013 roku, z 2014, z podobnymi lub większymi przebiegami. Zasadniczo zawsze, nawet w większości, są w gorszym stanie niż na przykład taki Ford, który dzisiaj Wam tutaj pokazałem. To jest naprawdę taki wyjątkowy egzemplarz. O, jak fajnie mi już teraz dupeczka grzeje. Wyjątkowy egzemplarz. Ja w tej chwili zbijam piąteczkę z tą osobą, która ten samochód kupi. Jest na pewno z mojej strony, po przejechaniu tutaj jakieś 20 km zrobiłem nim, to mogę powiedzieć, że nie mam się tu do czego naprawdę przyczepić, doczepić i myślę, że jak ktoś przyjedzie sobie taki samochodzik kupić, to też nie zmarnuje drogi, tylko naprawdę takiego banana dostanie, że w ogóle pierwszy zdążył przyjechać i sobie to autko nabyć. Jeśli chodzi jeszcze o takie sprawy organizacyjne, to ostatnio było mało filmów, ale właśnie ze Szwecji były takie samochody różne, się pojawiły i te wszystkie samochody, powiem Wam szczerze, że zostały na pół roku, na rok, może na dłużej. Po prostu w tak fajnym stanie były kupione, z takimi małymi przebiegami teraz samochody. Też podobnie jak tutaj ten Ford, ale naprawdę 2011 rok 90 tysięcy przebiegu, 2011 rok 130 tysięcy w dieslu przebiegu, takie poserwisowane samochody, pierwsze właściciele od nowości. I po prostu nie robiłem tutaj też filmów, nie miałem takiego zlecenia, ponieważ te samochody były porejestrowane i zostały na razie na te gorsze czasy, można powiedzieć, bo coraz trudniej jest nabyć naprawdę takie samochody. A co to takiego tak sprzedać taki samochód, jak później jest naprawdę trudno takiego Fordzika czy coś znaleźć. To jeśli jest jakieś takie zapotrzebowanie, no to takie auto już musi tu gdzieś u kogoś zostać czy coś, jakiś znajomy kupi i tak dalej, i do takiej szerszej publiczności, jak jeśli chodzi o filmy, na razie nie trafia. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do subskrypcji. Tak, dziękuję za lajki, komentarze. Trzymajcie się. Pa.